Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Shiroda's Fusion Pro Tips. W zeszłym tygodniu pokazałem Państwu, jak obrobić takie podcięcia frezem lizakowym, kulą. W dzisiejszym wideo chciałbym się skupić na takich podcięciach troszeczkę w innym kształcie, o przekroju prostokątnym i chciałbym to zrobić za pomocą freza tełowego. Przechodząc już do tego tematu. Zaczniemy od tego podcięcia, które jest prostsze, które jest tutaj po prostu liniowe, nie zakrzywione. Najprościej jest to zrobić po prostu konturem 2D, czyli wybieramy sobie 2D kontur, wybieramy sobie odpowiednie narzędzie, zakładka geometria, klikamy kontur, po którym chcemy obrabiać i klikamy OK. Zróbmy sobie symulację, play, przeszliśmy. Został tutaj jednak naddatek u góry, a to ze względu na to, że nasze narzędzie jest trochę za małe, żeby zrobić idealnie ten element. Zmierzmy sobie tutaj tą krawędź, to jest 8 mm. W jaki sposób najprościej teraz to obrobić? No, zduplikujmy sobie tą operację. Ten kontur, prawy klawisz edytuj. I to, co możemy zrobić, to na przykład w zakładce wysokości podnieść o te brakujące 2 mm wysokość przejazdu naszego narzędzia. Klikam OK, Simulate, Play. I mamy pięknie obrobioną krawędź. Co jeszcze? Co jeszcze, gdyby się okazało na przykład, że to podcięcie jest dosyć głębokie i nie chcemy tego robić w jednym przejściu? Operacja konturu daje nam możliwość wprowadzenia przejść zgrubnych, tak? Czyli możemy dodać sobie jedno przejście zgrubne tam o głębokości 1,5 mm. Czemu na mnie krzyczysz? Momencik. OK, bo roughing step over mamy na 2. Tu sobie zrobimy również 1,5 i teraz powinniśmy mieć to w 2 przejściach. Pyk. Nie pamiętam, jaka jest głębokość, nie sprawdziłem sobie wcześniej, ale tak jak widzicie Państwo, mamy to przejście w 2, jakby obrobiony ten detal w 2 przejściach. OK. Przejdźmy do ciekawszego z tych rowków, czyli takiego rowka zakrzywionego. On akurat ma dokładnie wysokość naszego narzędzia, więc zależałoby nam na maszynie wieloosiowej, żeby to narzędzie przeszło tutaj, powiedzmy, w sposób idealny, dostosowując się do kształtu tej fasolki. Czyli potrzebna jest nam maszyna wieloosiowa. Oczywiście, jakbyśmy mieli dostęp, to moglibyśmy ten rowek po prostu wyfrezować, przychodząc z góry. Ale załóżmy, że sytuacja jest taka, że tutaj po lewej stronie tego detalu coś nas ogranicza i musimy wejść takim frezem tełowym od góry i przejść przez detal. Jak to zrobić? Można wykorzystać w tym celu operację Swerve, czyli operację dostępną tylko w rozszerzeniu Manufacturing Extension. Jest to operacja wieloosiowa, w której możemy sterować jakby ruchem narzędzia, bazując na takich ścieżkach, torach geometrii. Jak można byłoby to zrobić? Przechodzimy na zakładkę geometria, wybieram tutaj parę konturów i wskazuję jeden kontur prowadzący i drugi kontur prowadzący. Klikam OK. Wygenerowała się ścieżka. Klikam symuluj, play. No i nie do końca jest to, o co mi chodziło. Bo o ile ścieżka się wygenerowała, to wygenerowała nam się ścieżka trzyosiowa, która jak widać spowodowała tutaj wejście w materiał, którego chcielibyśmy jednak nie naruszyć, tak? W czym tutaj jest problem? Problem jest w tym, że te ścieżki nie do końca Fusionowi pokazują, o co mi chodzi i żeby Fusionowi pokazać, o co mi dokładnie chodzi, muszę wygenerować swoje własne ścieżki. Nie z modelu, tylko je naszkicujemy. Przechodzę do zakładki Design, tworzę sobie nowy szkic na powierzchni tego tutaj konturu, klikam sobie P z klawiatury i rzutuję sobie krawędzie tych moich ścieżek. Zrzutujmy sobie je jako linie konstrukcyjne, klikam OK. Dzięki temu zrzutował się również tutaj punkcik. I teraz wezmę sobie linię i narysuję sobie raz, dwa i jeszcze trzecią linię,
Pyk. Zaraz się wszystko rozjaśni, po co mi to jest, ale teraz tak, powiemy, że wiązanie symetryczne. Ta linia i ta linia ma być symetrycznie względem tej linii. Ustalmy sobie kąt pomiędzy tymi liniami na 25 stopni. No, ale mi się udało trafić. Dobra. I teraz chcemy narysować tutaj taką ścieżkę półokrągłą jedną i półokrągłą drugą. Czyli bierzemy sobie łuk z 3 punktów i rysuję. Raz, dwa, trzy. Na razie taki łuczek, ale biorę wiązania i mówię, że chcę, żeby ten łuk przechodził przez ten punkt, chcę, żeby ten łuk przechodził przez ten punkt i chcę, żeby ten łuk był styczny do tej krawędzi. Teraz sobie klikniemy na tą krawędź i powiemy, że to ma być linia już stała i co mu się tu nie podoba? Nie podoba mu się to drugie wiązanie, więc jeszcze szybko łapiemy. OK, wskoczyło, tak? Czyli mamy linię na czarno, czyli w pełni związaną, łuk przechodzący przez te 2 punkty, który jest jednocześnie styczny do tego zrzutowanego łuku. Rysuję kolejny, raz, dwa, hop i na tej samej zasadzie. To ma być linia ciągła i chcemy, żeby przechodziła przez ten punkt i chcemy, żeby była styczna do tej krawędzi. I teraz po co mi to było? Było mi to po to, że tutaj koniec tych linii jakby w podstawowej wersji sugerował operacji swarf, że ja chcę, żeby narzędzie szło, jakby wchodziło w ten detal no, pionowo. A dzięki temu, że ta ścieżka kończy się tutaj wcześniej, a ta później, to automatycznie spowoduje, że narzędzie wchodząc w detal jakby zgodnie z tymi ścieżkami będzie już wchodziło pod kątem. Finish Sketch, przechodzę na zakładkę Manufacture i wchodzę w tego swarfa, edytujemy go w zakładce Geometria. Kasujemy te poprzednie ścieżki i klikam nowe ścieżki ze szkicu, klikam OK. Jeszcze jeden błąd. Nie z tej strony się detal chce obrabiać, czyli prawy klawisz edytuj, zakładka Geometria i Machine from Other Side. OK. I proszę teraz zobaczyć, że jak klikniemy Machine, to nasze narzędzie jest już ułożone pod kątem. Jak teraz kliknę OK, to narzędzie przejeżdża idealnie po tej ścieżce, tak jakbyśmy chcieli. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to by było wszystko. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału, bo kolejne wideo z Fusiona będą się pojawiały co tydzień. I jeżeli mielibyście Państwo jakieś ciekawe zapytania odnośnie Fusiona, to zapraszam do skomentowania. Szukamy tematów na kolejne odcinki, więc chętnie rozwiążemy jakiś problem. Jeszcze raz zapraszam i dziękuję bardzo za uwagę. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.